Witam wszystkich. Dzisiaj postaram się krótko omówić schemat kontrolera turbiny wiatrowej, który zbudowałem, który już funkcjonuje. To jest schemat, który narysowałem do tego wszystkiego. Tak to jest u mnie podłączone. Jest kilka nowych elementów, kilka kluczowych, no i zaraz wszystko Wam przedstawię. Powiększę troszkę. Słuchajcie, tak, z turbiny wychodzą nam 3 fazy, tak standardowo w każdej turbinie wiatrowej. No i tak, na początek zrobiłem tu hamulec. Hamulec, który możecie umieścić w szafce, tylko to jest hamulec, który może być uruchomiony tylko i wyłącznie, tak jak wcześniej już wspominałem, gdy turbina stoi. To jest taki serwisowy. On nam zablokuje, zrobi zwarcie na 3 fazach, i spowoduje to, że turbina po prostu nie rozkręci nam się. Cały układ jest odcięty dodatkowo włącznikiem, rozłącznikiem takim, tak jak u mnie to jest też zrobione, tak jak widzieliście na którymś z moich filmów. Ja mogę sobie po prostu rozłączyć całkowicie sterownik od turbiny i w tym układzie turbina całkowicie wolny, luźny start mam, mogę sprawdzić, czy cokolwiek się dzieje, pomierzyć cokolwiek. I wtedy mam pewność, że nic nie obciąża turbiny, także taki rozłącznik też tutaj narysowałem. No dobra, i teraz jeżeli już ten rozłącznik zamkniemy, turbina puści napięcie, to w tym układzie napięcie wchodzi nam do naszego kontrolera i odtąd zaczyna się cała zabawa. A więc tak, w moim sterowniku mam 2 mostki prostownicze. Tutaj macie mostek pierwszy, tutaj macie mostek drugi. Zrobiłem tutaj napisy po angielsku, jeszcze pewnie jakieś tłumaczenie do tego wrzucę, żeby każdy mógł sobie nawet z zagranicy zobaczyć, bo też mam pytania spoza naszego kraju. No i tak, na pierwszy mostek prostowniczy wchodzą nam 3 fazy. Oczywiście mostki są ze sobą równolegle połączone, to jeszcze możemy zrobić w ten sposób. Mostki są ze sobą podłączone równolegle i tak, z tego pierwszego mostka wychodzi nam plus i minus. Komparator pierwszy, który jest tutaj narysowany, on cały czas prowadzi pomiar napięcia z turbiny wiatrowej. To jest napięcie na mostku. Napięcie, które generuje nasza turbina, które już po przetworzeniu z 3 faz na plus i minus wchodzi do naszego układu całego. No i ten pomiar wykonuje właśnie ten komparator pierwszy. Komparator pierwszy, jego 3 styki, on ma styki oczywiście normally close, czyli stale zamknięte, styk komunikacyjny i styk normally open, czyli cały czas otwarty. I tak, te styki będą sterowały naszymi przekaźnikami, które są tutaj, jeden z lewej, drugi z prawej, są narysowane na czarno. Cały komparator jest też zasilony oczywiście. Zasilony jest napięciem 24 V z przetwornicy step down, która obniża nam z naszego magazynu energii napięcie do wartości 24 V. No i tak jak tu widzicie, wychodzi sobie oczywiście minus, który też jest na stałe podłączony do przekaźników. On wychodzi od nas właśnie tutaj z tej przetwornicy. Wchodzi na minus do zasilania komparatora i jest plus, tylko że plus wchodzi do nas na styk komunikacyjny. Styk komunikacyjny, czyli ten, który będzie sterował, czy ma napięcie być przełączone na ten, właściwie jest cały czas na początku, czy przełączyć ma się na ten styk. No i tu jest oczywiście mostek zrobiony, żeby nie ciągnąć kolejnego przewodu tutaj, także ja tak sobie tutaj to rozrysowałem. Tak czy inaczej napięcie 24 V, które daje nam nasza przetwornica step down, wykorzystamy nie tylko do zasilenia komparatorów, ale też do sterowania przekaźnikami SSR, które pracują w zakresie napięcia tam bodajże do 32 V. Więc spokojnie tym napięciem 24 V możemy sterować te przekaźniki, tak jak już wcześniej to kiedyś wspominałem. No i teraz tak, prowadzimy pomiar napięcia za mostkiem prostowniczym. I teraz tak, styki normally close całkowicie cały czas przesyłają napięcie, czyli nasz przekaźnik SSR1 jest cały czas zwarty, czyli cały czas przepuszcza napięcie. No i w tym momencie można to tak zrozumieć, że napięcie, które wychodzi z mostka prostowniczego numer 1, przechodzi przez nasz przekaźnik SSR
też numer 1 i wchodzi na naszą przetwornicę Step Up, która będzie wzmacniała produkcję przy niższych napięciach. To znaczy, jeżeli napięcie turbiny nie osiągnie napięcia naszego magazynu energii, nie ma ładowania, ale przetwornica spowoduje, że od niższego napięcia podbije nam troszkę je do góry, do tych 57 V, które tam wcześniej wspominałem, i będzie nam ładowała chociażby mniejszym prądem, ale zawsze coś tam, jakaś produkcja będzie. No i teraz tak, jeżeli napięcie na mostku prostowniczym osiągnie poziom 50 bodajże 1 V, tak mam to ustawione, wtedy nasz komparator przełączy te styki z Normally Close, ten styk rozewrze i przełączy go na Normally Open. Skutkować to będzie tym, że ten przekaźnik zamknie się, czyli nie będzie przejścia, a otworzy się ten przekaźnik, który będzie nam otwierał napięcie z drugiego mostka prostowniczego. To jest nasz drugi mostek prostowniczy, który, jak wspominałem, jest podłączony równolegle, więc generuje takie same napięcie. I jeżeli napięcie 51 V wyłączy nam ten pierwszy przekaźnik, to poleci sobie tym drugim, bo ten przekaźnik zostanie wysterowany na zamknięcie. No i on przepuści nam ten plus cały, który tutaj leci, i poleci napięcie bezpośrednio na magazyn energii. Czyli tutaj. To dodatkowo jest ten rozłącznik baterii, który mam tam u siebie zamontowany. Też możecie coś takiego zamontować, ale nie trzeba. Można jakiś po prostu bezpiecznik sobie nowy zamontować. Pamiętajcie, zawsze zabezpieczenia są dobrą opcją w takim czy innym przypadku. I tak działa cały system sterowania. Ten jeden komparator steruje nam tymi dwoma przekaźnikami, które wybiera albo ten, albo ten. Tak to jest tutaj podłączone wszystko. Wszystkie przewody niebieskie oczywiście oznaczone są jako minus, czerwone są jako plus, jeżeli mówimy o przewodach za mostkami prostowniczymi. Tutaj na czerwono zrobiłem też te przewody, które są z turbiny, ale tylko tak akurat wyszło, także tym się nie sugerujcie. Za mostkiem prostowniczym jednym i drugim wszystkie minusy są niebieskie, a wszystkie plusy są czerwone. Starałem się wszędzie w zasadzie na tym schemacie oznaczać biegunowość. Może nie wszędzie jeszcze zrobiłem to, tak jak tutaj w tych komparatorach, ale tak jak mówię, jak widzicie, czerwony to jest plus, a niebieski to jest minus. No dobra, także układ sterowania myślę, że nie jest skomplikowany, jest bardzo prosty. Przejdźmy dalej. Teraz będziemy mieli układ hamowania turbiny. No i teraz tak. Dodatkowo tutaj te przewody, które na mostek wchodzą, one podłączone są dodatkowo do tych przekaźników. Tu jest też przekaźnik SSR, jeden, drugi i trzeci. Tylko że te przekaźniki różnią się od tych tym, że te są, które sterowane są napięciem stałym, ale przepuszczają napięcie zmienne, a te czarne sterowane są napięciem stałym i przepuszczają napięcie stałe. To też musicie zwrócić uwagę przy zamówieniu. One tam są bodajże oznaczane na stronach sprzedawców DA, czyli sterowane napięciem stałym, przepuszczają zmienne. DD to są, które przepuszczają napięcie stałe i sterowane są napięciem stałym. I jeszcze są A bodajże, czyli sterowane są napięciem zmiennym i przepuszczają napięcie zmienne. Na takich nie potrzebujemy. No i teraz tak, każda z tych faz wchodzi na jeden z tych przekaźników SSR. Można oczywiście zamontować ten trójfazowy, ale tak jak wspomniałem też w poprzednim filmie, on jest dużo droższy, wychodzi dużo drożej i no, mój nie działał zbyt poprawnie, więc jednak zostanę przy 3 jednofazowych przekaźnikach SSR. Więc tak, każda z faz wchodzi sobie na taki przekaźnik. No i oczywiście wychodzi, jeżeli przekaźnik będzie wysterowany. Czyli L1 tutaj, L2 tutaj, L3 nam wchodzi tutaj. No i teraz tak, niebieski i czerwony przewód to są przewody, które są sterowaniem do tych przekaźników SSR. I teraz ten komparator to jest pierwszy komparator hamulca. Mamy dwa tutaj komparatory hamulca, tak? Tam mieliśmy do sterowania tamtymi przekaźnikami tylko jeden, tutaj mamy dwa. Dwa są ze względów bezpieczeństwa. To znaczy, że jeżeli
Ten komparator wykryje, że napięcie na magazynie energii, tutaj zobaczcie, jest podłączony pomiar do linii akumulatorów, tak? Czyli on mierzy napięcie na akumulatorach już w tej chwili. Jeżeli to napięcie osiągnie poziom 56 bodajże voltów, tak jak tu mam napisane, 56 V, w tym układzie, no to jest, też ma styki COM, normally open i normally close. Styk normally close nie jest wykorzystany. W tym układzie styki normally open i COM, przepraszam, zewrą się i puszczą plusa nam tutaj na sterowanie tych przekaźników. Minus oczywiście cały czas jest podawany, a plus jest sterowany. Czyli 56 V leci nam napięcie 24 V na sterowanie przekaźników tych trzech i w tym momencie one otwierają nam obwód na rezystor. Rezystor trójfazowy. Tak mam zrobione to, więc taki robię Wam schemat. No i w tym momencie turbina, która produkuje nam, powiedzmy, to napięcie i zostaje wyhamowana. Oczywiście, tak jak wiecie, u mnie to się odbywa w ten sposób, że taki komparator, on nie blokuje tej turbiny ani na 5 minut, ani na 10, ani na minutę. To się dosłownie odbywa sekundowo, czyli on pyknie króciutko na ułamek sekundy tylko tyle, żeby utrzymać napięcie maksymalne 56 V. Czyli on ją po prostu delikatnie zwolni, ale nie wyhamuje. Nie zatrzyma jej całkowicie i będzie napięcie cały czas generowane 56 V. Jeżeli ten komparator pierwszy od hamulca, no, jest to urządzenie elektroniczne, więc może się zepsuć, jakimś cudem przepuści to napięcie 56 V, w takim układzie mamy zapasowy komparator, drugi, który nam już zatrzyma turbinę, powiedzmy, przy napięciu 59 V, znaczy wyhamuje bardziej. Moje akumulatory mogą wytrzymać tam 61 V, mam akumulatory trakcyjne, więc spokojnie to 59 V mi wystarczy. Oczywiście każdy sobie musi ustawić pod swój magazyn energii te parametry, jak zawsze to wspominam, i dobrać po prostu do siebie to wszystko. Tyle, ile możecie, tyle możecie wpuścić. Jeżeli macie na przykład akumulatory LiFePO4, to pod ich wartości musicie ustawić te komparatory tak, żeby to napięcie nie zostało przekroczone, które jest dopuszczalne dla tych akumulatorów. No i teraz ten komparator drugi działa na tej samej zasadzie, co od hamulca oczywiście, co komparator pierwszy, czyli używamy styków komunikacyjny i normalny open. On jest oczywiście też zasilony. Wszystkie urządzenia są zasilone z przetwornicy. Pomiar następuje również na magazynie energii, czyli w tym samym miejscu co hamulcowy komparator pierwszy. No i jeżeli on wykryje 59 V, otwiera obwód plusa i zasila nam oczywiście też te trzy przekaźniki od hamulca turbiny, tak? Jeżeli macie problem z budową bądź dostępem do rezystora trójfazowego, bądź nie chcecie się w to bawić, bądź po prostu macie łatwy dostęp do takiego rezystora, którego można kupić jednofazowego, 2 kW albo nawet kilowatowego, czy coś w tym rodzaju, możecie ten problem rozwiązać w ten sposób, że tutaj zamontujecie mostek prostowniczy, tak? I w momencie, gdy zamontujecie tutaj mostek prostowniczy, za tym mostkiem oczywiście będziecie mieli tylko plus i minus. I w tym momencie możecie użyć sobie rezystora jednofazowego. Takiego, jak są dostępne na aukcjach, te zielone, czy jakieś takie podobne. I już problem jest rozwiązany, nikt nie musi robić rezystora trójfazowego. Tak, ja mam w ten sposób, bo akurat mam ten rezystor i u mnie to się dobrze sprawdza, ale możecie zrobić to przez mostek prostowniczy, który montujecie dokładnie tak samo jak tutaj. Montujecie po prostu każda z tych faz tego przekaźnika, wchodzi sobie na mostek prostowniczy, a z mostka prostowniczego macie plus i minus, który puszczacie do rezystora hamującego. Tak działają nasze komparatory zabezpieczające napięcie na naszym sterowniku i na naszym magazynie energii. Dodatkowo, pamiętacie, w poprzednim filmie pokazywałem, że mam przekaźnik Wi-Fi, którym mogę sobie również uruchomić rezystor, czyli tak naprawdę wyhamować turbinę w przypadku, gdy nie ma mnie w domu, a jest taka potrzeba.
No i tutaj go rozrysowałem. On ma tak samo zasilanie. On jest też zasilany 24V napięciem stałym. No i jedyne co on musi robić, to przepuścić tylko i wyłącznie plus, który pobieramy z napięcia naszego zasilania i puszczamy go na tą samą linię, co napięcie z komparatora, tak, tutaj, czyli on po prostu w momencie, gdy zdalnie go włączymy, on nam puści plus, który pójdzie na zasilanie przekaźników do hamowania turbiny wiatrowej. No i na tej samej zasadzie też działa ręczny przycisk, który też mam tam z boku zamontowany i on działa dokładnie tak samo, czyli bierzemy plus i puszczamy go po prostu przez ten włącznik ręczny i on też tak samo wchodzi na zasilanie dodatnie, na zasilanie styków dodatnich naszych przekaźników SSR od hamowania turbiny wiatrowej. Tak to wygląda. Jeżeli zobaczycie takie kreseczki przerywane, to błąd po prostu w programie, w rysunku, ale tu jest po prostu, powinna być linia ciągła, także to nic nie znaczy. Dodatkowo, bardzo ważna rzecz, jakby nam jednak napięcie siadło, słuchajcie, przetwornica nasza, którą tutaj mamy, step down, która daje nam 24V, zasila wszystkie możliwe obwody w naszym układzie. No, szlak ją trafił. Co się dzieje? No i w tym momencie nie mamy kontroli, tak? Napięcie z mostków cały czas jest podawane. Ten przekaźnik po prostu spowoduje to, że on się też rozłączy, też sterowanie na nim zniknie i napięcie przestanie płynąć w ogóle. Ani nie będzie płynąć z tego obwodu, ani z tego. No, takie są założenia, powiedzmy. Prawdopodobnie tak się stanie, tak? No bo skoro wyłączy nam się nasilanie sterujące, które tutaj jest cały czas podawane, to ten przekaźnik SSR odłączy nam przetwornicę i ona się na pewno nie spali. No ale w tym układzie turbina nie będzie miała żadnego obciążenia, więc będzie nam się rozkręcać do granic swoich możliwości. Powiedzmy, że będziemy mieli wiatr taki jak ostatnio były wiatry, tam po 20-30 metrów na sekundę w porywach. No i co się może stać? No może się stać dużo rzeczy. Więc musimy wymyśleć układ, który będzie zapobiegał takim sytuacjom, słuchajcie. Najprostszym układem jest mechaniczne sterowanie, słuchajcie, coś takiego. Bierzemy sobie napięcie nasze 24V, które idzie z naszej przetwornicy step down. Ona nam podaje 24V cały czas, póki działa. I to napięcie sobie tutaj idzie i wchodzi na styki, no i to jest stycznik. Tylko to nie jest taki normalny stycznik. To jest stycznik, który jest opisany NC, czyli stycznik normally close. Co to znaczy? To znaczy, że on bez podawania napięcia, czyli jeżeli zanim go w ogóle podłączymy, ma przejście na wszystkich stykach. W momencie, gdy podamy mu napięcie, styki się rozwierają, czyli w momencie, gdy jest napięcie, nie ma przejścia, tak? Skutkuje to tym, że jeżeli podajemy do niego napięcie, nic się nie dzieje, tak jakby go tutaj nie było w ogóle. A jeżeli napięcie zginie, czyli powiedzmy przetwornica nasza padnie, wyłączy nam się całe sterowanie w naszym sterowniku, w tym momencie, jeżeli tu napięcie zanika, zaczynają się zwierać te styki, no i zwarcie prowadzi nas do rezystora hamującego, tak? Czy przez mostek prostowniczy do jednofazowego, czy tak jak ja mam w tej chwili to rozrysowane do mojego rezystora trójfazowego i turbina automatycznie zostaje wyhamowana, tak? Czyli nie ma ryzyka, że cokolwiek się zastanie. Taki pomysł między innymi poddał mi Radek, ale to jest bardzo dobry system, bardzo prosty i słuchajcie, trzeba go wykorzystać. Przekaźnik, a właściwie stycznik, nie jest drogi, nam 6-7 dyszek, powiedzmy jakiś taki zwykły, podstawowy stycznik sterowany 24V napięciem. Wystarczy 60 A, myślę, że nawet 40 by wystarczyło, ale zawsze jakiś bufor zapasu sobie dajcie. Więc napięcie, jeżeli przestanie dochodzić do naszego stycznika, on automatycznie robi zwarcie 3 faz, które wchodzą z turbiny wiatrowej prosto na rezystor. To tak jakbyśmy ominęli te przekaźniki wszystkie i bezpośrednio puścili sobie na rezystor. To jest najbardziej bezpieczne, najprostsze rozwiązanie, żeby zapobiec jakiemukolwiek uszkodzeniu czegokolwiek u nas, tak? Czyli jeżeli jakimś cudem
nasza przetwornica, która tutaj jest, przestanie funkcjonować, napięcie w obwodzie i w układzie całym zaniknie, wszystkie komparatory przestaną działać, wszystkie przekaźniki przestaną przepuszczać. W tym układzie nasza turbina leci sobie luźno, tak jakbyśmy rozłączyli sobie ten rozłącznik tutaj. No i nie ma nad nią kontroli żadnej. No i w tym układzie przy zaniku napięcia zwierają nam się te 3 styki samoczynnie, po czym nasza turbina wyhamowuje przez zrzut energii na rezystor, no i to blokuje ją całkowicie. Taki bardzo prosty układ, słuchajcie. Dla zainteresowanych jeszcze jestem na etapie właśnie, już zamówiłem sobie części, będę budował następny sterownik, który będzie już troszkę bardziej rozwinięty, będzie dodatkowo wyposażony w jakiś PWM. Też spróbuję to przetestować najpierw, zanim cokolwiek jeszcze zrobię i Wam powiem, jak to będzie działać. Schemat ten oczywiście udostępnię na forum, udostępnię pod filmem. Będzie można sobie go ściągnąć. Jeszcze jakby ktoś pytał, jak połączyć na przykład tutaj jakiś miernik mocy, tak? Bo dużo ludzi by chciało mieć wgląd w to, ile ten sterownik produkuje i jak się to właściwie przedstawia, jakie napięcia mamy w układzie. To montaż czegoś takiego wygląda w ten sposób. Są właściwie dwojako, tak naprawdę w zależności od tego, jaki miernik wybierzecie sobie. Załóżmy, że tutaj nasze napięcie wchodzi i to wszystko zależy od tego, jaki mamy miernik. Czasami są mierniki, które przepuszczają napięcie całkowicie przez siebie, czyli puszczamy i plus, i minus przez taki miernik. To są takie najtańsze, zwykłe, które możemy sobie wykorzystać, ale są też takie, które mają, powiedzmy, jakiś dodatkowo jakąś cewkę, jakiś kolumbometer, jak tutaj na przykład. Więc tak, napięcie z naszego sterownika idzie sobie dalej, ale podłączamy sobie równolegle pomiar napięcia tutaj do naszego mierniczka. No i dodatkowo z tej cewki, którą zakładamy na plus bądź na minus, producent zawsze określa taką zależność. Idą przewody, które mierzą nam prąd, który płynie w obwodzie, tak? No i taki miernik sobie zlicza. Słuchajcie, mam takie 2 przykłady. Tu macie jeden przykład połączenia takiego miernika, czyli na zasadzie kolumbometra. On po prostu indukuje się w nim napięcie, które jest przeliczane przez taki miernik na wartość prądu, która płynie w obwodzie pod obciążeniem. No i na tej zasadzie zlicza po prostu moc, mnoży razy napięcie i podaje Wam wartości, tak? Czyli tutaj podłączamy ładowarkę, czyli naszą turbinę wiatrową. Na plusie, jak widzicie, jest założona ta cewka. No i do naszego magazynu energii oczywiście jakieś dodatkowe zasilania tutaj wchodzą do całego układu, które muszą być tymi cienkimi przewodami podłączone, żeby to wszystko funkcjonowało. Lub robicie coś takiego, czyli wykorzystujecie miernik, który ma dodatkowo załączony bocznik. Bocznik to jest taki rezystor, na którym wytraca się energia, która jest zliczana też i tutaj w tym układzie, tak jak widzicie, tu podłączacie swoją turbinę wiatrową, czyli ładowanie. I tutaj w tym układzie minus jest przepuszczany przez ten bocznik do magazynu energii. Oczywiście jakieś dodatkowe zasilania też muszą tu wchodzić, które będą zasilały nam układ całego miernika. Taki, jak tutaj widzicie na tym zdjęciu akurat, zamówiłem do następnego sterownika. On ma też opcję Bluetooth, też chyba troszkę lepszą niż ten poprzedni. No i coś z tego może będzie. Zobaczymy. Tak. To chyba tyle. Słuchajcie, ten schemat udostępnię Wam pod filmem i na forum, tak jak mówiłem. Wszystko chyba tutaj omówiłem. Myślę, że nie jest to skomplikowane. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie. Piszcie na forum śmiało. Postaram się odpowiedzieć na wszystko. I nowy sterownik jest, myślę, będzie dużo lepszy niż ten nawet w wersji drugiej, także każdy powinien być zadowolony. Jak zrobiliście jakieś swoje, to też pochwalcie się na forum. Fajnie jakieś zdjęcie zobaczyć. Zapraszam wszystkich. Lajkujcie
Niech więcej ludzi to zobaczy. No i do usłyszenia.